Cześć, witam z Energik w kolejnej recenzji, którą Wam obiecałem, czyli recenzji gry South Park Kijek Prawdy. Mam tutaj kompana, który będzie mi pomagał, jest to Cartman. Zobaczmy, co ciekawego ma do powiedzenia. Kick-ass! Tak jest, słuchajcie, recenzja South Parku Kijek Prawdy jest dla mnie recenzją trudną do zrobienia, ponieważ ja jestem fanatykiem tego serialu i niedługo będziecie mogli się zapoznać z kolejnym odcinkiem Pogadajmy, który poświęciłem właściwie całej tylko i wyłącznie serialowi South Park. Poopowiadam Wam, szczególnie to będzie, myślę, fajne dla tych, którzy nie widzieli tego serialu bądź chcą się z nim zapoznać. Dlatego, słuchajcie, omówienie tej recenzji jest, omówienie tej gry jest dla mnie dosyć trudne, ponieważ zresztą tak naprawdę, prawdę mówiąc, każda recenzja jest bardzo, bardzo subiektywna. Zawsze to powtarzam, ludzie zarzucają, że nie jest obiektywna. Tak, moje recenzje nie są obiektywne, moje recenzje są subiektywne. Ja w nie gram i mówię, co mi się podoba i co mi się nie podoba. Słuchajcie, gdy zobaczyłem pierwszy trailer South Parku, powiem szczerze, że nie wiedziałem, co myśleć. Znałem wcześniejsze gry South Parku i większość tych gier nie była dobra. Właściwie wszystkie nie były dobre. Jakieś takie popierdółki na iPhone'a wyszły. No jedną grę mogliście obejrzeć w Zagrajmy w Krapa. Były jeszcze tam takie gry, ciężko powiedzieć, że to gry. Był na przykład Chef Loveshack, który był takim quizem na temat South Parku i raczej te gry nie zachwycały. Był South Park Rally jeszcze, nie zachwycały. I powiem szczerze, że nie wiedziałem, czego oczekiwać. Gdy pojawiały się kolejne gameplaye, wiedziałem, że to będzie coś wydaje mi się, że dobrego, że coś w tym temacie ruszy. Słuchajcie, od czasu premiery South Parku minęło chyba 17 lat i do tej pory właściwie nie wyszła ani jedna dobra gra z tego, na podstawie tego serialu. To dosyć dziwne. I słuchajcie, gdy po jakimś czasie oczywiście chyba najbardziej trafił do mnie trailer Nagasaki. Kto widział, to wie, o co chodzi, który tak muszę przyznać, że uświadomił mnie w tym, że ta gra, która wyjdzie, jest tworzona przez fanów South Parku i dla fanów South Parku. No właśnie, i to jest pierwsze założenie. Jeżeli jesteś fanem South Parku, nie zastanawiaj się. Nawet nie musisz oglądać tej recenzji do końca. Ta gra jest dla Ciebie. Jeżeli nie jesteś fanem South Parku, no to tutaj może być troszkę może to być troszkę inna gra niż się spodziewasz. Tak jak mówiłem, ja jestem wielkim fanatykiem South Parku. Na drugim biegunie stoi moja żona, która go szczerze nienawidzi. Nienawidzi South Parku. Także mamy jakby różne opinie na temat jednego zjawiska. Gdy South Park było już coraz bliżej do wyjścia, bliżej do premiery, powiem Wam, czego oczekiwałem od tej gry. Oczekiwałem humoru, który położył mnie na łopatki. Takiego taniego, kloacznego humoru, obrazoburczego, wyśmiewającego wszystko i wszystkich. Na to się nastawiłem i to dostałem. Gra jest fantastyczna. Mówię Wam to szczerze, gra jest po prostu fantastyczna. Dla fanów South Parku to jest produkt, musisz mieć, że tak powiem. Cała fabuła dotyczy tytułowego Kijka Prawdy, którego Cartman trzyma tutaj na pierwszym planie i to jest zwykły kijek. Cała fabuła toczy się wokół właśnie tego kijka, który oczywiście to jest takie dziecięce jakby podejście, że pozwala rządzić światem. I mamy dwie frakcje ludzi, do której należy m.in. Cartman i Butters, i mamy elfów, do której należy Kyle Browlowski, Stan, no i do ludzi jeszcze należy Kenny. I oczywiście między nimi jest walka o ten kijek prawdy. Tak jakbyście się bawili kiedyś, jak byliście dziećmi, bawiliście się na podwórku. To jest tak w ten sposób pokazane, ale oprócz tego gra zawiera tyle wątków pobocznych, że opowiedzenie o nich wszystkich zajęło mi bardzo dużo czasu. Powiem tylko tyle, że większość elementów, większość postaci, które przewinęły się przez 17 sezonów South Parku, jest zawarta w tej grze. Wiele elementów, które były jakimiś elementami, które pojawiły się tylko w jednym odcinku, przykładowo dmuchana lalka Antonio Banderasa, którą, nie wiem, jeżeli ktoś oglądał, to pamięta, że Cartman znalazł w pokoju mamy i myślał, że to jego prezent na gwiazdkę, pojawia się w tej grze. Jak i wiele innych fantastycznych rzeczy. Cała gra jest RPG-iem. Jak wiecie, nie za bardzo gram w RPG, ale muszę przyznać, że South Park jest naprawdę przemyślanym systemem z naprawdę fajnym gameplayem.
Podobało mi się to, że wszystko w South Parku ma swoje miejsce. To nie jest tak, że na przykład mikstury, które zażywacie, które są zwykłymi rzeczami w South Parku, chipsy, picie, kawa, każda z tych mikstur daje Wam jakiś efekt, ale jest to w pewien sposób odniesione do rzeczywistości. Na przykład mikstura szybkości to kawa, ponieważ posiada kofeinę, jeżeli się ją wypije, dostaje się energii. Jeżeli potrzebujemy mikstury many, która umożliwia puszczanie piardów, no to też musicie zjeść odpowiednią rzecz, która powoduje te gazy. I to jest wszystko jest dokładnie pomyślane i bardzo mi się to podobało. Samo to, że przeglądając tak zwane śmieci, ponieważ w grze zbiera się różne rzeczy, które możemy spieniężyć i nazywa się je śmieciami i każdy ten śmieć ma swój malutki opisik. I każdy ten opisik czytałem, bo niektóre są naprawdę fantastyczne i przypominały mi te stare odcinki South Parku, które oglądałem. Tak jak mówię, jestem z South Parkiem od początku, spodziewajcie się niedługo odcinka Pogadajmy, w którym opowiem Wam o South Parku, bo to jest dosyć ciekawa historia i nie tylko o South Parku, ale początków DivXów, ale o tym jeszcze, słuchajcie, dojdziemy. Tak jak mówiłem, cała fabuła toczy się wokół tytułowego kijka prawdy. Nasz bohater jest, możemy wybrać mu imię, ale jest nazywany Deklem. Nasz bohater praktycznie przez całą grę nie wypowiada ani słowa, jest niemy. Oczywiście wszystkie postacie starają się z nim w jakiś sposób komunikować, ale nasz bohater zawsze jest niemy. Nasz bohater, tak jak mówię, jest jakby w środku całego tego konfliktu pomiędzy ludźmi a elfami. Gra oprócz głównego wątku, który jest dosyć długi, muszę przyznać, chociaż wiele osób mówi, że jest krótki, ale ja powiem szczerze, że grałem bardzo sobie powoli, cieszyłem się tą grą i ugrałem, myślę, że około 20 do 30 godzin, ale tak jak mówię, nie spieszyłem się z rozgrywką, przeszedłem sobie wszystkie poboczne questy, grałem sobie tak po prostu dla przyjemności. To jeszcze o czym wspomnę, to że oczywiście oprócz głównego wątku mamy też poboczne questy. Poboczne questy są ciekawe i mocno leżą w klimacie South Parku, może tak. Świetne questy, na przykład z szukaniem Jezusa, ale też zdarzają się jakieś słabsze, muszę powiedzieć, questy typu znalezienia iPada dla dziecka tam, które jest przebrane za Spoka, to nie za bardzo mi się podobało, ale questy też są elementami, które wprowadzają kolejne postacie, które występowały w South Parku, a które w głównym wątku się nie pojawiają. Na przykład Al Gore, czyli Al Gore w serialu szukał człowiekoświni. I tutaj właśnie ten wątek też jest zawarty. I to mi się strasznie, słuchajcie, strasznie podobało. Sam system walki jest turowy, jednak jest z pewnym takim z pewną taką modyfikacją, ponieważ w trakcie jednej tury możemy wykorzystać dwie czynności. Możemy na przykład użyć mikstury i zaatakować. Podobnie działa przeciwnik, tak? Też ma dwie rzeczy, może wykonać w czasie tury. Gra jest czasami też gra ma też taki troszkę posmak zręcznościowy, aczkolwiek tutaj przyrównam to do Final Fantasy Lightning Returns, gdzie też starano się to w pewien sposób uzyskać, ale tam było to całkowicie zepsute. Natomiast tutaj mamy po prostu naciśnięcie w odpowiednim momencie klawisza powoduje blok, czyli że nasza postać zablokuje cios. Same walki są, tak jak mówię, turowe, raz jedna osoba, raz druga. I pomimo tego nawet te walki są naprawdę okraszone niesamowitym humorem. Dodatkowo nasza postać ma 4 możliwe postacie do wyboru, 4 możliwe rangi, czy tam, ja nie wiem jak to się mówi w RPG, wiecie, na przykład elf i tak dalej, jedną z nich jest Żyd. Muszę przyznać, że obrazoburczość tej gry stawia ten tytuł chyba na pierwszym miejscu najbardziej takich obrazoburczych gier w historii. Pomijam tutaj jakieś pierdółki, jakieś hentaje flashowe, tylko takie gry, można powiedzieć z wyższej półki. Jest to chyba najbardziej obrazoburcza gra, w jaką grałem. Nawet GTA 5, które ocierało się o taką makabrę, no jednak South Parkowi wiele, GTA jeszcze wiele do South Parku brakuje. Osobną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest grafika. Na samym początku możemy stworzyć swoją postać. Mogę Wam powiedzieć, zresztą na filmikach widzicie, że stworzyłem tak naprawdę siebie i grałem po prostu sobą. Osobną rzeczą jest grafika, o której warto wspomnieć. Jest to chyba jedna z najlepiej przygotowanych gier na podstawie serialu. Ona tak idealnie oddaje ducha serialu.
Grając w grę ma się wrażenie, że jakbyście oglądali jeden odcinek z South Parku. Ciekawa technologia użyta w South Parku pozwala autorom na umieszczenie naszej postaci w naszym ubraniu, z naszą tam bronią, czyli z naszym ekwipunkiem, jaki posiadaliśmy we wszystkich cutscenkach. To znaczy ona występuje w różnych cutscenkach. Fajnie zrobiono to. Fajna jest ta technologia, bo scenki, co ciekawe wam powiem, nie są liczone w czasie rzeczywistym. To są pliki już przerenderowane, a jednak ta postać nasza się pojawia. Podobny zabieg zastosowano kiedyś, dawno temu w Final Fantasy VII, gdzie trójwymiarowe postacie pojawiały się na prerenderowanych cutscenkach. Także daje to naprawdę fajny klimat, kiedy widzę, że mój Żyd ubrany w czapkę pedobera znajduje się we wszystkich cutscenkach i to jest po prostu rewelacyjne. Tak jak mówiłem, spodziewałem się obrazoburczości i to jest w grze. Nie tylko w opisach, nie tylko w pomysłach, jakie są w tej grze, ale w grafice. Często zdarza się, że na przykład otwierając jakieś drzwi do jakiegoś domu widzimy kolesia, który się masturbuje, bądź widzimy różne inne rzeczy, których byście się nie spodziewali i to powoduje, że ta gra jest tak zaskakująca i tak fajna. Wiele osób mówiło, że po pewnym czasie wkracza nuda i taka powtarzalność. Faktycznie, walki są w pewnym momencie powtarzalne. Mi udało się dobić postać do maksymalnego poziomu i potem właściwie nie ma już czego szukać, bo nasza postać jest tak silna, że można pokonać każdego, ale mimo wszystko genialnie mi się grało. Nawet rzeczy, których w grach często nie lubię, czyli znajdźki, wypadają tutaj naprawdę fajnie, ponieważ znajdźki są potraktowane w troszkę inny sposób. Tak jak mówiłem, gra jest silnie osadzona w rzeczywistości. Aby zebrać wyższy poziom doświadczenia, nie zbieramy jakichś elementów wydumanych, tylko na przykład zbieramy znajomych na Facebooka. I to jest bardzo fajne. Dodatkowo, zbierając te postacie na Facebooka, co jakiś czas dostajemy od nich informacje na naszej tablicy z Facebooka w grze. I to jest też świetnie pomyślane, bardzo mi się to podobało. No ale odbiegłem od grafiki. Słuchajcie, grafika jest fenomenalna. To jest normalnie przeniesiony serial, przeniesiony na ekran komputera. Wszystkie postacie, wszystkie głosy znane z South Parku pojawiają się i tutaj, aczkolwiek wcześniej powiedziałem, że mnóstwo elementów spotkacie z gier, z serialu w grze. Niestety nie jest to do końca prawda, nie pojawia się na przykład Starvin Marvin, nie pojawia się pani Crabtree, która występowała w pierwszych sezonach jako kierowca szkolnego autobusu. No tutaj w tej grze niestety się nie pojawiła, ale mnóstwo postaci, mnóstwo nawiązań do serialu, to jest niesamowite. Fajnym elementem, który bardzo mi się podobał, gdy jesteśmy w pokoju jednej z głównych postaci, Stana, Kyla, Kennego bądź Cartmana, możemy zajrzeć do szafy i w tej szafie ma on różne elementy, które przewinęły się podczas trwania całego serialu. Jakieś ubiory, jakieś elementy, które miał, którymi się posługiwał, to wszystko w tej szafie jest i powiem wam, że jak to pierwszy raz zobaczyłem, wpatrywałem się z 7 minut, 10 wpatrując się w tą szafę, w ten jeden screen i palcem mówię, że to wiem z którego serialu, to wiem z którego odcinka i tak dalej. Sprawiło mi to naprawdę masę radości. Nie da się ukryć, że gra była przygotowana przez fanów, dla fanów. Osobnym elementem, który chciałbym powiedzieć, jest to, że europejska wersja jest ocenzurowana. Nie ma tego dużo, ale nawet z tego autorzy zrobili sobie totalną polewkę. Gdy mamy cenzurę, jest pokazany, nie wiem, ten myśliciel chyba taki z głową, z facepalmem i mamy na dole opis, co tak naprawdę się dzieje, co zostało ocenzurowane. I nawet ten opis jest, muszę przyznać, że śmieszny. Autorzy nawet z tego, tak naprawdę z siebie, zrobili sobie jaja z tego, że ocenzurowali grę. Warto wspomnieć, że wersja na PlayStation i na Xboxa jest ocenzurowana, natomiast wersja na PC nie jest ocenzurowana. Czy dużo straciliśmy w momencie, kiedy gra została ocenzurowana? W sumie, gdy tak się policzy, to tych scenek jest może ze 30 sekund. Nie ma tego dużo, aczkolwiek są one dosyć śmieszne, szczególnie te na statku kosmicznym są naprawdę śmieszne. Odpadła nam jedna minigierka, gdzie przeprowadzamy aborcję. Też muszę przyznać, że dosyć śmieszne, ale te elementy możemy sobie zobaczyć na YouTubie, no i zapoznać się z nimi, zobaczyć co żeśmy stracili. Niemniej jednak nie wpływa to jakoś bardzo negatywnie na odbiór całości. Wiele innych elementów, które według mnie powinny być ocenzurowane, nie zostało ocenzurowane. W wielu grach, które dzieją się w czasie na przykład II wojny światowej, w wielu grach usuwa się swastyki po to, aby nie było nawiązania do nazizmu. Tutaj tego nie ma, tutaj swastyki występują i to swastyki na niektórych rzeczach, których byście się nie spodziewali, na przykład
noworodki ze swastykami, które są jednym z bossów jest noworodek ze swastyką. Słuchajcie, grając w tą grę, jak i oglądając serial, wielokrotnie się zastanawiałem, ile oni dostają pozwów sądowych o obrazę. Ta gra obraża moralność, ona ma taka być, korzysta z humoru, który nie jest wyszukany, jest bardzo niski, bardzo prosty, operujący piardami, bluzgami i takimi najniższym możliwym poziomem humoru, ale mimo wszystko bawi. Autorzy South Parku naprawdę podeszli do tego, muszę przyznać, że z ogromnym jajem i z ogromnym wyczuciem. Wiedzieli, że fani, którzy będą grać w grę, oglądali South Park, że oni żyją tym South Parkiem, znają postacie i starali się wszystkie te elementy w grze upchnąć i zachować, i to się zdecydowanie udało. Jeżeli jesteś fanem South Parku, zapraszam Cię do zagrania, namawiam Cię do zagrania w Kijek Prawdy. Czy wersja PC-towa, czy wersja PlayStation, bez znaczenia. Wersja PlayStation akurat grałem z polskim tłumaczeniem, bardzo fajne polskie tłumaczenie, rewelacyjne, no ale jest ocenzurowana. Wersja PC nie jest ocenzurowana. Czy gra jest bez wad? Nie ma gry bez wad. I tak oceniając grę, nie mówię o grze PC-towej, mówię o wersji na PlayStation, ma dwie wady, które bardzo mi przeszkadzają. Po pierwsze, dlaczego gra nie jest w pełnym HD? W wersji na PC możemy zagrać w grę Full HD, natomiast tutaj gra nie jest Full HD. Zupełnie dla mnie niezrozumiałe, ponieważ gra wygląda, jakby była zrobiona na flashu. Nie ma jakiegoś niesamowitego silnika czy tam engine'u graficznego, a mimo wszystko nie jest w pełnym HD. I to czasami widać. Szczególnie na przykład, gdy jest screen, gdy zginiemy i pojawiają się postacie przy bramie do nieba, widać, jakiej niskiej jakości jest ten obrazek, jak kompresja spowodowała, że ten obrazek wygląda źle. Dlaczego tak się stało? Nie potrafię powiedzieć. Druga rzecz dotyczy wersji PlayStation. Na PC-cie nie zauważyłem, dlaczego tak gra strasznie w niektórych miejscach gubi klatki. Tak jak mówiłem, gra jest, no, graficznie nie jest wymagająca, ale w momencie, na przykład, gdy wchodzi się do kryjówki Alagora, gra potrafi wyświetlić 5 klatek na sekundę. To jest niedopuszczalne, żeby takie elementy się znalazły w grze, która nie ma prawa chrupnąć, nie wiem, na Commodore. A mimo wszystko tutaj takie spadki, ogromne spadki animacji. W wersji na PlayStation, nie wiem jak jest na Xboxie, na PC nie zauważyłem, ale mimo wszystko tych niedogodności, mimo wszystko, że gra jest w 720p i ma te dropy animacji, które zdarzają się nader często, polecam Wam z całego serca. Jeżeli jesteście nie do końca pewni, czy to jest gra dla Was, poczekajcie na mój odcinek Pogadajmy, gdzie opowiem Wam o South Parku i no, może Was namówię do obejrzenia, bo jestem wielkim fanem tego serialu, mam trochę, właściwie tę całą serię, 17 sezonów oglądałem kilkakrotnie, także można powiedzieć, że no może nie jestem jakimś znawcą serialu, ale jestem na tyle ogarnięty z tym serialem, że potrafię o nim parę ciekawostek i wiele jakichś informacji przekazać. Także słuchajcie, ale się pochmurzyło, sorry za to, że tak ciemno. Także słuchajcie, z całego serca polecam Wam Kijek Prawdy, uśmiejecie się, ubawicie za wszystkie czasy. Gra ma obrazić Wasze uczucia religijne, moralne, jakiekolwiek i w wielu przypadkach jej się to po prostu udaje, ale taki jest cel, taka jest idea South Parku i ta idea została przeniesiona na grę. Na koniec jeszcze słowo zakończenia od naszego Cartmana. Co Cartman powie? Nie wiem co powiedział. Tak czy tak, polecam Wam serdecznie tą grę, zapoznajcie się, tytuł naprawdę wart swojej ceny i wart Waszej uwagi. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć. A Ty, Cartman, też mówi cześć.